Kilka lat temu, na fali otwarcia i zmian zachodzących w Kazachstanie, ruszyliśmy do środkowej Azji. Linie lotnicze otwierały bezpośrednie połączenia, kraj kusił niskimi cenami i obietnicami egzotycznej przygody. Dzisiaj znowu głośno jest o Kazachstanie, który ponownie mocno skręca w stronę swojego wielkiego sąsiada. Czy o takiej przyszłości marzyli jego mieszkańcy? Ostatnie dziesięciolecia to prawdziwy boom gospodarczy zbudowany na ropie naftowej i gazie ziemnym, a jego wizytówką jest nowa stolica. Dubaj Azji Środkowej, kosmos w środku bezkresnego stepu, miasto idealne, stworzone przez masonów. O którym mieście mowa? Tu przyda się kilka słów wyjaśnienia. Historia miasta, obecnej stolicy, w przeciwieństwie do innych słynnych ośrodków Azji Centralnej, nie sięga dalekich czasów. Kazachowie jeszcze do niedawna byli ludem koczowniczym. Mieszkali w jurtach, które pozwalały im na życie w ciągłej migracji. W XVII wieku znajdowała się tutaj forteca Akmolinsk, będąca miejscem postoju na trasie jedwabnego szlaku. W 1961 Nikita Chruszczow, ogłaszając kampanię zagospodarowania nieużytków, przekształcając gigantyczne tereny stepowych pastwisk w pola uprawne pszenicy, równocześnie przemianował Akmolinsk na Celinograd. Podczas II wojny światowej miasto stało się ważnym centrum przemysłowym, do którego ewakuowano zakłady i fabryki z terenów okupowanych przez Niemcy. Wraz z rozwojem wzrastało jego znaczenie. W 1992 roku, po uzyskaniu przez Kazachstan niepodległości, miasto przyjęło nazwę kazachską Akmoła. 2 lata później ówczesny prezydent Nursultan Nazarbajew przeniósł stolicę z Almaty, za czasów ZSRR Alma-Ata, która leżała na granicy z Chinami i w strefie sejsmicznej, do Akmoły. Od tego momentu rozpoczął się wielki eksodus ludności do nowej stolicy. Ludzie pod rygorem utraty pracy przeprowadzali się z bajeczni górzystej Almaty do nowej stolicy, położonej pośrodku niczego, smaganej mrozem, upałem i silnym wiatrem. Pół roku później zmieniono nazwę na Astana, po kazachsku stolica. Kolejne lata to czasy świetności Astany, która dziś oficjalnie widnieje na mapach pod nazwą Nur-Sultan. W marcu 2019 roku, bowiem po rezygnacji prezydenta Nursultana Nazarbajewa w geście wdzięczności z dnia na dzień przemianowano specjalną ustawą nazwę stolicy, która zbudowana wedle wizji Ojca Narodu stała się jego żywym pomnikiem. Za nami kilka godzin jazdy samochodem do Budapesztu i 5 godzin lotu do dzisiejszego Nur-Sultan, wówczas Astana. To chyba jeden z nielicznych lotów, w trakcie którego nic nie sfilmowaliśmy. Rozsadzeni po całym samolocie na środkowych siedzeniach marzyliśmy tylko o zagięciu czasoprzestrzeni i zaśnięciu. Niestety 5 godzin lotu dłużyło się nieprawdopodobnie. Jesteśmy w Nur-Sultan, stolicy Kazachstanu. Wita nas nowoczesne lotnisko i przeraźliwy chłód. Z lotniska odbiera nas gospodarz mieszkania, które wynajęliśmy. Z niedowierzaniem patrzymy przez zaparowane szyby. Szerokie arterie rozświetlają kolorowe dekoracje związane ze Światową Wystawą Expo 2017. Zatrzymujemy się na osiedlu w niczym nie przypominającym postsowieckiego budownictwa. Mieszkanie na 8. piętrze to konglomerat nowoczesności z typową wschodnią tradycją. Są błyszczące tapety, grube kolorowe narzuty i wzorzyste dywany. Nie mogło zabraknąć efektownych żyrandoli i budowlanych niedoróbek. Po kilku godzinach spania czas opuścić mieszkanie. Korzystając z uprzejmości gospodarza, zostawiamy plecaki w jego biurze znajdującym się na parterze bloku.
Wychodzimy na zewnątrz. Słońce świeci, ale jest przenikliwie zimno. Zapinamy szczelnie ubrania i ruszamy przed siebie. Przed nami rozległa jałowa przestrzeń. Prawdopodobnie już niedługo powstaną tu nowe bloki, a w oddali szklane wieżowce i złote kopuły meczetu. Dochodzimy do głównej, reprezentacyjnej ulicy miasta, bulwar Nurshol. Przed nami łukowo wygięty budynek firmy naftowo-gazowniczej Kasmunay Gaz. Od kiedy Astana została nową stolicą Kazachstanu, miasto stało się jednym z największych na świecie placów budowy, finansowanym głównie dzięki zyskom z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Do budowy miasta zaangażowano najlepszych architektów, którzy przez pryzmat daleko posuniętej symboliki mogli dać upust swojej fantazji. Ekstrawaganckie budowle wypełniały krajobraz miasta, a świat z podziwem patrzył na nową stolicę. Przechodzimy obok Opery Narodowej, której fasada mocno może mylić. Budynek swoją formą nawiązuje do czasów, kiedy budowano słynne opery Europy, choć powstał dopiero w 2013 roku. Park Zakochanych, Lovers Park, to ulubione miejsce mieszkańców stolicy. Obowiązkowym punktem placu jest fotka na ławce zakochanych i muśnięcie dłonią spiżowej pary, od której wziął nazwę plac. Jak komu mało miłosnych uniesień, w przejściu podziemnym może zagrać miłosną serenadę na zdezelowanym pianinie i obejrzeć serca w setkach graficznych wariantów. Przed nami największy namiot świata. Han Shatyr, czyli namiot Hana, zaprojektowany przez słynnego brytyjskiego architekta Normana Fostera. Konstrukcja wznosi się na wysokość 150 metrów. Całość pokryta jest specjalną, przeźroczystą folią, co daje szczególnie piękny efekt w nocy. W środku na powierzchni 23 tysięcy m2 mieści się największe w Azji Środkowej centrum rozrywkowo-handlowe. Znajdują się tu sklepy, biura, restauracje, kino, spa, sale koncertowe, ogród botaniczny, parking na 700 samochodów, park rozrywki z polem do minigolfa i aquapark ze sztuczną plażą, na którą piasek sprowadzono specjalnie z Malediwów. Znajdziemy tu towary renomowanych, światowych firm. Ceny również światowe. Wracamy pod budynek naftowego giganta. Po przekroczeniu bramy przed nami rozpościera się panorama pełna szklanych wieżowców, współczesnych rzeźb, centrów handlowych i monumentalnych budynków administracji państwowej. Zatrzymujemy się przy schematycznych postaciach nawiązujących kolorystyką i symbolami do państw uczestniczących w Expo 2017. Skręcamy w stronę Hazrat Sultan Mosque. Meczet widoczny jest z daleka za sprawą złotej kopuły, wznoszącej się na wysokości 40 metrów i otoczonej przez 4 64-metrowe minarety. Liczby te nie są przypadkowe. Pierwsza oznacza wiek Mahometa, w którym doznał objawień, druga to wiek proroka w chwili śmierci. Meczet powstał w 2005 roku i jest oficjalnym podarkiem sułtana Kataru dla prezydenta Nazarbajewa. Przechodzimy przez rozległy dziedziniec, na którym rozścielane są olbrzymie dywany. Pozostawiając buty na drewnianych regałach, boso wchodzimy do wnętrza, które może pomieścić 5000 wiernych.
Rozległą biało-błękitną przestrzeń wypełnia modlitwa. Klasyczny styl architektury islamskiej cudownie łączy się ze zdobnictwem Kazachstanu. Meczet ten to coś więcej niż miejsce modlitwy. Tutaj znajduje się pralnia, sale do rytuałów weselnych, sale do czytania Koranu i do zajęć edukacyjnych. Przysiadamy pod ścianą, obserwując tutejsze zwyczaje. Panuje tu dość swobodna atmosfera. Część wiernych w skupieniu modli się. Inni sprawiają wrażenie, jakby wpadli tu na chwilę, a jeszcze inni z zaciekawieniem spoglądają na nas. A my dyskretnie robimy kilka zdjęć i kolejne minuty filmu. Widząc takie instalacje artystyczne, zastanawiam się, jak mieszkańcy odbierają taką sztukę. Czy równie niechętnie jak u nas? Wielbłąd, którego wypełnienie stanowią butelki tworzące barwny witraż. A to osiołek z nierdzewnej stali. Po drodze odwiedzamy supermarket. W sklepie naszą uwagę przykuła konina w wielu smakach i słusznych rozmiarów puszkowe piwo, które dyskretnie degustujemy. A to już symbol współczesnej stolicy. Wieża Bajterek, wzniesiona w celu upamiętnienia historycznego momentu przeniesienia stolicy kraju do tego właśnie miasta. Bajterek w języku kazachskim oznacza wysoką topolę. I tu nie obeszło się bez symboliki. Nazwa oraz kształt wieży nawiązuje do mitu o powstaniu świata, według którego ptak szczęścia złożył jajo między gałęziami topoli, drzewa życia, które podtrzymywało sklepienie nieba i tak powstało słońce. Wieża Bajterek zwieńczona jest złocistą kulą, mającą wyobrażać słońce wschodzące nad światem. Zagłębiając się w podziemia wieży, wchodzimy do środka. Tutaj, niczym na lotnisku, przechodzimy kontrolę osobistą. Potem obowiązkowa wizyta w skromnym muzeum. Kupujemy bilety i wjeżdżamy na górę. Wchodzimy do wnętrza Złotej Kuli, gdzie znajduje się dwupoziomowy taras widokowy. Jeżeli ktoś ma jeszcze mało symboli, tutaj znajdzie ich mnóstwo. Klakierzy prezydenta przeszli samych siebie. Wieża ma wysokość 97 metrów, nawiązując do daty przeniesienia stolicy w 1997 roku. A na górnym tarasie jest hit tego miasta, pozłacany odcisk dłoni byłego prezydenta Nazarbajewa. Podobno ma moc spełniania życzeń. Wystarczy przyłożyć dłoń. Idziemy dalej reprezentacyjnym bulwarem Astany. W oddali Pałac Prezydencki, nieco bliżej złote wieżowce tworzące symboliczną oprawę pałacu. A to kolejny przykład aspiracji i fascynacji prezydenta. Łuk triumfalny, do złudzenia przypominający ten z Paryża.
Niedaleko budynki administracji publicznej, budynek rządu i Sądu Najwyższego oraz budynek parlamentu i senatu. Niestety to miejsce jest nieosiągalne dla przeciętnego zjadacza chleba. Pałac Prezydencki, Ak-Orda, czyli Biała Siedziba, został ukończony w 2004 roku. Jego nazwa nawiązuje do kolorystyki pałacu wykonanej z białego włoskiego marmuru. Pałac jest jednym z niewielu budynków w dzielnicy rządowej, który nie jest zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Swoim wyglądem nawiązuje do waszyngtońskiego Białego Domu, ale jest od niego wiele większy. Wizerunek pałacu widnieje na banknocie o nominale 10 000 tenge. Prezydent Kazachstanu nie mieszka w nim. Jest to jedynie miejsce jego pracy. Filharmonia Narodowa. W zamyśle włoskiego architekta miała przypominać płatki kwiatów, jako metafora dynamiki w muzyce. Wewnątrz znajduje się największa tego typu sala koncertowa, która może pomieścić 3,5 tysiąca widzów. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem. Biblioteka pierwszego prezydenta Kazachstanu, człowieka, który nadal kieruje z tylnego fotela narodem. Tak zwane Centrum Nazarbajewa. Na drugim końcu miasta, na przedłużeniu całego urbanistycznego założenia, znajduje się niezwykła piramida. To piramida pokoju i pojednania, zbudowana na sztucznie usypanym wzgórzu. Wejście tylko z przewodnikiem o stałych godzinach. Mamy więc trochę czasu. Postanawiamy coś zjeść. Jak się okazało, nie było to wcale proste. Pokonując rozległe przestrzenie, spoglądamy na kolejne imponujące budowle. Meczet Hazrat Sultan, Pałac Sztuki Nowoczesnej, Pomnik Niepodległości i Pałac Sprawiedliwości. W końcu znajdujemy współcześnie urządzoną knajpkę. Wybieramy danie firmowe, czarny burger. To chyba bardziej ciekawostka niż kulinarny przysmak, który na pewno nie ma nic wspólnego z kazachską tradycją. Tym razem ciekawość i głód zwyciężyły. Czarny burger swoją karierę rozpoczął w Japonii pod nazwą kuro. Czarny kolor zawdzięcza 2 tajemniczym składnikom: atramentowi kałamarnicy i węglowi bambusowemu. Patrz teraz. Jak go ugryzę, żebyś widziała, że on w środku czarny. Przybliżam. Ponownie wchodzimy do piramidy. Niestety filmowanie jest zabronione. Wędrówka w środku budynku ma charakter symboliczny. Z ciemności w najniższej kondygnacji, gdzie nie ma dostępu dzienne światło, do pełnego oświecenia w przeszklonym pomieszczeniu położonym najwyżej. Piramida Pokoju i Pojednania została zbudowana na polecenie prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa z okazji organizacji III Kongresu Liderów Religii Światowych i Tradycyjnych, który odbywał się w 2009 roku. Świadomie nie umieszczono w budynku żadnych rozpoznawalnych symboli religijnych. Brzmi za wiele, a może jak twierdzą nieoficjalne źródła, piramida to masońska świątynia okultystycznej religii kultu Słońca? Na najniższym poziomie znajduje się rozległe atrium i sala koncertowa mogąca pomieścić ponad 1300 widzów. Bezpośrednio nad nią znajduje się sala spotkań międzyreligijnych. Sufit sali obrad przecina kolejne kondygnacje, aż po szklany dach symbolizujący oświecenie. Światło z oka piramidy oświetla zebranych religijnych liderów. Nad salą wiszące ogrody. Na szczycie piramidy znajduje się przeszklone pomieszczenie. Tutaj z okien można podziwiać piękną panoramę miasta oraz salę konferencyjną, w której zbierają się liderzy religijni, w oficjalnych materiałach liderzy państw. Na oknach 152 gołębie, symbolizujące różne narodowości mieszkające w Kazachstanie. Nie trzeba wiele wyobraźni, by dostrzec przerost symboliki nad funkcjonalnością piramidy.
Na szczycie piramidy nawet przy włączonych klimatyzatorach trudno wytrzymać kilka minut. Otwarte, wielkie przestrzenie przez większość dni w roku są zupełnie niewykorzystywane. Po raz kolejny idee i ambicje przerosły zdrowy rozsądek, co nie zmienia faktu, że warto odwiedzić to miejsce. Taksówką ruszamy w stronę wystawy światowej Expo 2017. Niestety spóźniamy się o kilka dni. Bramy wystawy są już zamknięte dla zwiedzających. Przypominam sobie, jak Wrocław od kilkunastu lat walczy o możliwość organizacji Expo, a tu wygrywa Astana. Miasto, o którym nawet nie słyszeliśmy. Czy świadczy to o potencjale tego kraju, czy możliwościach organizacyjno-finansowych? W wystawie wzięło udział ponad 100 państw, to rekordowa ilość. Tematem przewodnim była energia przyszłości. Komunikacja publiczna nie jest najmocniejszą stroną stolicy, tak więc ponownie łapiemy taksówkę. Ostatni rzut oka na imponujące centrum i nowe dzielnice mieszkaniowe. W końcu dojeżdżamy do dworca kolejowego, skąd wyruszymy w 20-godzinną podróż pociągiem do Almaty. Więcej o naszej podróży po Kazachstanie, link u góry ekranu. Po kilkunastu dniach wracamy do stolicy, tylko na lotnisko, aby udać się w drogę powrotną do domu. Nur Sultan, który w ciągu niedługiej historii zmieniał nazwę aż 5 razy, to dobitny przykład zmian, często pozornych, kreowanych przez politykę. W 2019 roku, kiedy Nur Sultan Nazarbajew podał się do dymisji, rezygnując z fotela prezydenckiego, by uspokoić nastroje społeczne, wydawało się, że to upadek kolejnej dyktatury. Szybko okazało się, że to tylko pozory. Nazarbajew z tylnego fotela nadal rządzi krajem, a o demokracji Kazachstan może zapomnieć. Ludzie z otoczenia Nazarbajewa doskonale wiedzą, że wszelkie reformy i zmiany systemu politycznego są szybką drogą do utraty wpływów i wygodnego życia, które zapewniło im blisko 30 lat niepodzielnego panowania Nazarbajewa. Co przyniesie przyszłość? Miejmy nadzieję, że to chwilowe otwarcie na świat, z którego skorzystaliśmy wyjeżdżając do Kazachstanu, stanie się w końcu trwałym trendem umożliwiającym poznawanie tego niezwykłego kraju. Pomimo zmiany oficjalnej nazwy stolicy, mieszkańcy nie wyzbyli się przyzwyczajeń i cały czas używają określenia Astana.